Jedni twierdzą, że to kraj nędzy i brudu, miejsce pełne przestępczości, gangów i korupcji. Drudzy, że to kwintesencja Bałkanów, pełna pięknych plaż, wspaniałych górskich tras trekkingowych, a przede wszystkim życzliwych, gościnnych i pomocnych ludzi. Sprawdźmy zatem, jak naprawdę jest w Albanii, krainie orłów. Albania to mały kraj leżący na Bałkanach. Jest ponad 10 razy mniejszy od Polski, a posiada aż 362 km linii brzegowej. A jednak to góry stanowią 3/4 powierzchni tego kraju i to właśnie tam rozpoczęliśmy naszą podróż. Góry północnoalbańskie są zwane z niewiadomych dla nas powodów górami przeklętymi. Najprawdopodobniej swoją nazwę zawdzięczają niedostępności i dzikości. Są to ponoć najbardziej nieokiełznane góry w Europie. Strome ściany skalne pozbawione roślinności bardzo utrudniają eksplorację tych terenów. Najwyższy szczyt ma 2964 metry, a cała reszta też nie należy do najniższych. Wybierając się na szlaki, mamy do wyboru dwie górskie miejscowości – Tet i Valbonę. Jesteśmy w Tet, jednej z najbardziej odizolowanych wiosek w Albanii. Dojazd jest bardzo trudny. W sumie może nie taki bardzo, ale nie jest to dla zwykłego początkującego kierowcy. Widok i rewelacja. Cała wioska jest otoczona górami, także naprawdę warto tutaj przyjechać i zobaczyć to, jak to wygląda. Tet to jedna z najbardziej odizolowanych osad ludzkich w Albanii, a zapewne i w Europie. Dopiero w tym roku została dokończona jedyna droga prowadząca do tego miejsca. To znaczy droga była, tylko taka szutrowa, nie asfaltowa. Zresztą prace nadal trwały podczas naszego pobytu. Ciekawe było to, że droga nie była zamknięta. My jechaliśmy autem, a obok jechał walec, który gładził świeżo wylany asfalt. Prowadząca do wioski droga jest bardzo kręta, w wielu miejscach bez jakichkolwiek zabezpieczeń w postaci barierek. Często wiedzie nad przepaściami, stromo pod górę lub stromo w dół. Droga idealna dla kierowców o mocnych nerwach i zaawansowanej wiedzy na temat korzystania z hamulców. Przynajmniej wiedzy takiej, żeby hamulców nie wykończyć. Zimą nie chcielibyśmy jechać tą drogą. Chciałem powiedzieć, że tak nam się spodobało, ale mam nie mówić, że nam się coś podoba albo że polecamy. Zostajemy dzisiaj w Tet. Bo nam się bardzo to spodobało. Jest na tyle ciekawy i na tyle dużo czasu zajęło nam jeżdżenie po górach, że musimy tu zostać, żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Będziemy spać w dziczy. Mam nadzieję, że nie przyjdzie do nas żadna żmija, bo ponoć tu są takie z takim noskiem wywiniętym. Pamiętasz, jak się nazywają? A to nie było żmija nosowata? A może.
pomimo spania w tak pięknym miejscu, noc nie była fajna. Jest tu taka wilgotność, że wszystko mamy mokre i ta wilgotność była bardzo odczuwalna w nocy. 2 śpiwory to było mało. Szeroko rozumiana turystyka dotarła i tutaj. Bez problemu znajdziemy tutaj noclegi, restauracje i informację turystyczną. I z jednej strony to smutne, że za kilka lat będzie to zapewne zakopane z krupówkami, ale z drugiej to cudowne, że mogliśmy doświadczyć tego miejsca i wyjść na szlak w górach przepięknych, to znaczy przeklętych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłoby to niemożliwe. Wioski takie jak Tet były miejscem zesłań ludzi niewygodnych dla systemu Hodży. Nie było dróg, a jedyna możliwość dotarcia do takiej wioski to były własne nogi. Samo dojście zajmowało od kilku do kilkunastu godzin, a co dopiero życie w takim miejscu. Towarzysz podróży. Na krótką wycieczkę po górach wybraliśmy szlak z Tet do Blue Way. Prowadzi tam bardzo zróżnicowana trasa. Wiedzie wzdłuż rzeki, przez kamieniste drogi i leśne ścieżki, obok wodospadów. Ten, który widzicie, to wodospad Grunas. Ma około 30 metrów wysokości. Szlak jest dobrze oznaczony, bo nie zbłądziliśmy. Po drodze nie mijaliśmy wielu turystów, za to były owce, kozy i osiołki, a także rozwalone sandały i japonki. Zatem lepiej wybrać odpowiednie obuwie na trasy. Łukasz, a co sądzisz o tym szlaku? Piękny jest ten szlak. Warto tu przyjechać. Łukasz, a byłeś w którymś miejscu, do którego nie warto pojechać? Jeszcze nie. Widoki na szlaku rewelacja. Nie wiadomo, czy patrzysz w lewo, w prawo, przed siebie.
Ale co ja wam będę opowiadał? Zobaczcie sami. Plan był na szlak Sted do Blue Eye przez wodospad. No i w teorii miało to zająć 2,5 godzinki w jedną, 2,5 godzinki w drugą. No już idziemy 4 godzinki, a do Blue Eye'a mamy jeszcze jakąś godzinę. I teraz albo mapa przekłamuje, albo robimy za dużo zdjęć i kręcimy za dużo filmów. Wysiłek bardzo się opłacił. Niebieskie oko robi wrażenie. Ogromna studnia, do której wpada mały wodospad, zachwyca mieniącymi się odcieniami niebieskiego. Woda ma tam około 7-8 stopni i my postanowiliśmy się ochłodzić tam po długim marszu. Jednak kąpielą tego nazwać nie można. Ciężko nam było się żegnać z tym miejscem, ale po drugiej stronie gór czekały na nas kolejne atrakcje albańskiej ziemi. Wyruszyliśmy w kierunku jeziora Komani. Komani to sztuczny zbiornik wodny, który powstał przy budowie elektrowni wodnej w latach 70. Tego typu elektrownie to główne źródło energii w Albanii, które sięga aż 95% całkowitej produkcji, co z kolei plasuje ją na 3. miejscu wśród krajów europejskich, zaraz po Norwegii i Islandii. Dla porównania, Polska znajduje się na 33. miejscu z 13% udziałem energii odnawialnej. To wszystko dzięki bardzo sprawnemu systemowi rzek w tym rejonie Bałkanów. Komani ma około 12 km długości i meandruje jak rzeka pomiędzy wierzchołkami gór. Płynąc promem można jeszcze zauważyć malutkie osady na zboczach gór, pasące się zwierzęta, a nawet niewielkie pola obsiane kukurydzą. Zanim zalano dolinę, wiodła tamtędy droga do Kosowa. Turkusowa woda z odbijającymi się jak w lustrze wierzchołkami gór funduje prawdziwie egzotyczne widoki. Ale, no właśnie, jest jedno ale. Miejscami jezioro wygląda tak. To za sprawą śmieci wyrzucanych do rzek, które spływają do jeziora. Śmieci to poważny problem tego kraju, o której większość z Was zapewne słyszała. To taki znak rozpoznawczy Albanii. Na taką sytuację wpływ ma wiele składowych. Albańczycy od niedawna mają dostęp do konsumpcyjnego świata, co powoduje ogromny napływ choćby opakowań. Nie mając rozwiniętej gospodarki zarządzania odpadami, nie radzą sobie z napływającą ilością śmieci. W Albanii istnieją 2 wysypiska spełniające wysokie standardy Unii Europejskiej. I pomimo, że od 2014 roku są kandydatami do wstąpienia do wspólnoty, nie mają funduszy, aby podołać wyzwaniom związanym z odpadami. Same gminy wyrzucają śmieci do rzek, które z nurtem trafiają do morza. To dla nich najtańszy sposób pozbycia się problemu. Potrzeba jeszcze wiele lat edukacji, żeby ludzie zrozumieli, że to ogromne zagrożenie dla środowiska. My, Polacy, byliśmy kiedyś na tym samym etapie i pomimo, że od 2004 roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej i mamy już dużą świadomość, jak bardzo negatywny wpływ na środowisko mają odpady, to nadal wielu z nas ignoruje ten problem.
Legalnych wysypisk mamy około 300, a nielegalnych, np. w starych żwirowniach, kilka tysięcy. Wielu Polaków nadal zostawia po sobie śmieci, czy to na plaży, w lesie, czy w górach. Tylko tak po cichu, żeby nikt nie widział. Albańczycy robią to otwarcie. To temat bardzo szeroki i nie miejsce na niego tutaj. Chcielibyśmy tylko powiedzieć, że nie warto dyskwalifikować tego kraju ze swoich podróżniczych planów ze względu na śmieci. Nie jesteśmy idealni w tej kwestii i nie nam oceniać zachowania innych. Ten kraj ma do zaoferowania znacznie więcej, o czym przekonacie się też w kolejnych filmach. Tym trochę śmierdzącym akcentem kończymy pierwszy odcinek o Albanii. Jeżeli nadal z nami jesteście, to znaczy, że nie zanudziliśmy was na śmierć. A może nawet trochę wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi lub chcecie znać więcej szczegółów, napiszcie komentarz. Oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.